Cześć, witam. Dzisiaj zajmiemy się montażem przedłużki tutaj przedniego błotnika. A tutaj już standardowo z Wunderlisie. Montaż na taśmę 3M i do tego 4 wkręciki. Jak mniej więcej to będzie się prezentować po założeniu. Zacznijmy sobie od demontażu. Tu mamy tak 4 torksy. I z tej strony. No i to powinno bez problemu odejść, mam nadzieję. Chyba że będzie tak jak w Verteku, że trzeba będzie ściągnąć przednie koło. A to już będzie troszeczkę więcej roboty. Dobra. Próba. O, tutaj bezproblemowo. Nie jak w przypadku Verteka, gdzie demontaż tego nie był możliwy. Że mamy trochę to ubrudzone. Zaraz sobie to wyczyścimy standardowo IPą. No, przystąpimy do przyklejenia. Mamy taki paseczek 3M. I później przewiercimy 4 otwory i wkręty. Jeszcze przygotuję opalarkę, żeby troszeczkę to pogrzać. No i też przymierzymy sobie na sucho. Tak to mniej więcej powinno pasować. I tutaj standardowo jak w przypadku SW Motech mamy kod do zeskanowania. Otwieramy. I mamy informację jak to zamontować. Czyli taśmę trzeba podzielić na 3 paseczki. Później wywiercić otwory. I na końcu obciąć. Tak mniej więcej to zrobimy. Podzielone na 3 kawałeczki. Opalarka na pierwszy stopień. Mamy to rozgrzane. Jeszcze sobie zobaczymy dokładnie w którym miejscu oni sobie to życzą. Mniej więcej po środku. Dajemy jedno tutaj. Jeszcze tą taśmę 3M też dodatkowo rozgrzewam, żeby ta powierzchnia dość dobrze chwyciła. Ostatni kawałeczek. Mniej więcej na boku. Tak to mamy zrobione. Teraz sobie przyłożymy to. Odkleimy sobie od razu te mocowania.
Teraz jeszcze sobie nadgrzejemy. Nie dużo, tak żeby było w miarę ciepłe. I szybciutko sobie przyłożymy. Tak, żeby było z każdej strony elegancko. Resztę myślę, że się dociągnę tutaj tymi śrubkami, kręcikami. Także tak to wygląda po sklejeniu. Jeszcze zanim przykręcę te śruby, to najpierw przykręcę to, przyłożę, zobaczę, czy nie obciera nic na koło. Najwyżej to jeszcze raz rozgrzejemy i odkleimy, żeby nie było problemów. Tak, to mamy przychwycone już troszeczkę na śrubkach. No i tak to mniej więcej wygląda. Zakrywa nam tutaj za tą już osłonę silnika. Zostanie nam jeszcze wywiercenie otworów 4 i ostateczny montaż. Tak, mam przygotowane wiertełko, 2. Sprawdźmy, jak to wygląda. Gdzieś przy końcu. Mamy jedno. Już sobie przychwycimy od razu. I musimy zmienić wiertełko jednak na 2,5. Jednak jeszcze raz 2,5. Będzie lepiej. Wkręcik. Dobra, mamy przykręcone. Teraz tak samo trzeba chycić z drugiej strony. Druga strona przychwycona. I zostają nam 2 z tyłu. Gdzieś tutaj po bokach. Wezmę sobie tylko ołóweczek, żeby sobie oznaczyć mniej więcej porówno. Myślę, że będzie dobrze. Tu mamy przyklejone na taśmę. No to troszkę trzeba spiłować te wystające, ale tak jak dokręcimy już tak do końca. Jedno mamy. Jeszcze teraz drugie zrobimy. No i mamy 4 dziurki, przykręcić i można zakładać. Nie, jeszcze trzeba obciąć te końcówki. Nie do końca możemy zakładać. A to sobie przykręcimy. Jedna, druga. Tak to wygląda od spodu. Mamy tu wystające elementy, które trzeba troszeczkę podpiłować. No i zakładamy. To skorzystamy z mini szlifierki, jeśli chodzi o pozbycie się tych końcóweczek.
Mamy fajnie zeszlifowane na równi, tak żeby nie obcierało to od koła. Mamy spiłowane. Ja jeszcze tak profilaktycznie to samo zrobiłem w Ertyku. Tu mamy taką gumę w płynie, więc to sobie jeszcze tutaj z tej strony przesmarujemy. Dokładnie coś takiego. Gumowe konsystencje. To sobie weźmiemy. Nałożymy taką delikatną warstwę. I tak to mniej więcej wygląda. No to zostawimy, to sobie zaschnie. I będzie taka guma. Przechwycimy sobie śrubkami. I tak to wyszło. I 4. I mamy tutaj zapasik, że bez problemu. I błoto leci nam poniżej tutaj osłony silnika. To jeszcze podniesiemy koło. A, nic na nie odciera. Szczególnie z tej strony. Śrubki obcięte. Fajne przedłużenie.